Celem naszego Emerging Field jest coraz lepsze, coraz głębsze poznanie człowieka. Zajmujemy się i percepcją, i różnymi formami myślenia, również przestrzennego, jak również językiem. I to w kontekście różnic indywidualnych, jak i różnic kulturowych. Także badamy, jak osoba myśli, jak przetwarza informacje, jak je odbiera wzrokowo, słuchowo. Ostatnio dużo jest prowadzonych badań w świecie i my też się w to staramy wpisać, jak przetwarzanie czasowe informacji powiązane jest z naszym codziennym funkcjonowaniem, z inteligencją. Nasz zespół składa się z 4 grup badawczych. Każda z tych grup ma swojego lidera. Także pierwsza grupa badawcza dotycząca percepcji, różnicowania dźwięków, różnicowania czasu i tutaj jest kierownikiem dr Lewandowska. Drugi dotyczący przetwarzania informacji wzrokowo-przestrzennych, tu jest kierownikiem Kenneth Holmquist. Trzeci dotyczący rozwoju w ciągu życia i też różnic kulturowych, tu jest Arkadiusz Gut. I język oraz poznanie społeczne, tu jest Magda Formanowicz. W każdym z tych zespołów są pracownicy, przede wszystkim psychologii, ale również kognitywistyki, filozofii, także można powiedzieć, że również integrujemy środowisko na wydziale. Wiele z tych badań, które już prowadzimy w ramach grantów NCN, natomiast to, co daje nam Emerging Field, to jest możliwość poszerzenia współpracy międzynarodowej, którą już staramy się utrzymywać, ale oczywiście te środki pozwolą nam i zaprosić profesorów tutaj do naszego zespołu i wyjechać do ośrodków, w których będziemy mogli i też zdobyć wiedzę, ale też wspólnie prowadzić badania. Rezultatem oczywiście przede wszystkim są dla nas publikacje i to jest to, nad czym pracujemy, żeby coraz wyżej, coraz lepiej. Tak? Już publikujemy dobrze, ale chcemy publikować świetnie. I ten Emerging Field właśnie temu będzie służył. Natomiast my zajmujemy się przede wszystkim badaniami podstawowymi, ale jak się okazuje, już te badania podstawowe mogą służyć chociażby do stworzenia narzędzi diagnostycznych. I my tutaj staramy się przygotowywać takie narzędzia do analizy funkcjonowania poznawczego, takich zaburzeń również funkcjonowania, też wykrywania wczesnych zmian, chociażby u osób starszych związanych z orientacją przestrzenną, również w naturalnych warunkach. Także staramy się, aby to, co robimy, też mogło zaowocować jakimś konkretnym narzędziem badawczym. Jak się okazuje, naprawdę nasz mózg jest niesamowity, jeżeli chodzi o możliwości. No i my będziemy starali się normalizować, tworzyć takie narzędzia, które te rzeczy badają. Bibianna Bałaj, kierownik pola badawczego Percepcja, Poznanie i Język.